Cześć! W jednym z poprzednich nagrań pokazywałem polski odkurzacz Alfa 2 z roku 1970 z zakładów Zelmer w Rzeszowie. Dzisiaj chciałbym jeszcze bardziej cofnąć się w czasie i przyjrzeć się nieco dokładniej urządzeniu tego samego typu, ale o 10 lat starszemu. To jest odkurzacz Alfa 2 z roku 1960, wyprodukowany w ówczesnej rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego. Aby ułatwić Wam wczucie się w atmosferę tamtych lat, znalazłem kilka fajnych, starych fotografii ulicznych z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zwróćcie proszę uwagę, na ulicach królowały wtedy samochody marki Warszawa. W roku 1960 w Polsce sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka. W Związku Radzieckim rządził Nikita Chruszczow, a na prezydenta Stanów Zjednoczonych został właśnie wybrany John F. Kennedy. Elvis Presley zakończył służbę wojskową w Niemczech Zachodnich, Związek Radziecki wystrzelił próbny statek kosmiczny z psami Biełką i Stryjełką na pokładzie, a premierę miał wtedy amerykański serial animowany Flintstonowie, czyli Między nami jaskiniowcami. No i właśnie w owym roku 1960 powstał ten egzemplarz odkurzacza Alfa 2. Dla porównania mam dzisiaj na stole jeszcze dwa urządzenia z mniej więcej tego samego okresu. To jest odkurzacz Alfa K2 z roku 1961, również z fabryki w Rzeszowie. Jego budowę pokazywałem już także w jednym z poprzednich nagrań. A to jest mały odkurzacz Gamma 2, chyba z roku 1965, chociaż akurat ten egzemplarz nie ma niestety zachowanej tabliczki znamionowej, ona musiała kiedyś odpaść. Ten odkurzacz też już krótko pokazywałem w filmie poświęconym suszarkom do włosów stosowanym z odkurzaczami, ale jeszcze go nie rozkręcałem, nie zaglądałem do środka. Ten egzemplarz jest zresztą dosyć wyjątkowy. O tym odkurzaczu w serii moich nagrań jeszcze nie opowiadałem. On i inne urządzenia z serii Gamma i Gamma 2 na pewno będą głównymi bohaterami kolejnych prezentacji. Tutaj chciałem tylko pokazać pewną ujednoliconą stylistykę urządzeń z pierwszej połowy lat 60. Szara farba młotkowa, czarne bakelitowe pokrywy. Można na pierwszy rzut oka poznać okres, z którego te urządzenia pochodzą. Różnica pomiędzy Alfą 2 i tą małą Gammą 2 jest oczywista pod względem wielkości, wagi, mocy, możliwości i dodatkowych akcesoriów. Te urządzenia były przewidziane do stosowania w nieco różnych warunkach i w nieco różny sposób. Natomiast o podobieństwach i różnicach pomiędzy tymi bardzo zbliżonymi do siebie i produkowanymi równolegle przez całe lata 60. dwoma typami odkurzaczy Alfa 2 i Alfa K2 opowiem pod koniec tego nagrania. Pokażę także oryginalne instrukcje obsługi obu tych urządzeń. Teraz chciałbym te dwa odkurzacze odstawić na bok i skupić się wyłącznie na tym odkurzaczu Alfa 2 z 1960 roku. To nie jest wcale najstarszy przedstawiciel tego typu. Odkurzacze Alfa 2 były w użyciu od drugiej połowy lat 50. Zastąpiły wówczas swoich poprzedników z rodziny Alfa. Niestety dzisiaj starszych odkurzaczy Alfa czy Alfa 2 dla porównania nie mogę pokazać, ponieważ jeszcze ich nie mam, ale na pewno prędzej czy później pojawią się one w kolejnych prezentacjach. Ten odkurzacz Alfa 2 mam już w kolekcji od kilku miesięcy, ale jeszcze do niego nie zaglądałem. Spodziewam się, że znajdę w nim stosowany w tamtym okresie, na początku lat 60. silnik typu SK5B, podobny do tego, jaki fabrycznie znajdował się na przykład w odkurzaczach Alfa K2 z początku lat 60., które do tej pory pokazywałem w moich nagraniach. Najważniejsze pytanie to oczywiście, czy w tym egzemplarzu odkurzacza nadal znajduje się oryginalny, fabrycznie zamontowany silnik. Sprawdźmy to po prostu. Odkurzacz jest ładny i stosunkowo czysty w środku, na pewno nie jest zardzewiały.
Śruba krzyżakowa. Bardzo się cieszę, ponieważ od razu wyjaśniła się sprawa silnika. W tym odkurzaczu jest nadal zamontowany oryginalny silnik typu SK5, wyprodukowany w fabryce wodomierzy we Wrocławiu, czyli w Fawodzie, w roku 1960. Spójrzcie tutaj jeszcze na ciekawostkę dotyczącą sposobu montażu tego silnika. On w ogóle nie jest przykręcony do tego korpusu. Jest tak jak w innych odkurzaczach tego typu włożony w gumową uszczelkę znajdującą się w korpusie. Natomiast nie jest tak jak w późniejszych odkurzaczach Alfa 2 albo nawet w pochodzących mniej więcej z tego samego czasu odkurzaczach Alfa K2. Nie jest przykręcony do korpusu odkurzacza, tylko po prostu na wcisk włożony w takie szyny znajdujące się w bakelitowej pokrywie silnika. On po prostu jest zamontowany na wcisk i trzymany przez te 3 śrubki, które jednocześnie trzymają tylną pokrywę odkurzacza. Warto oczywiście wykorzystać okazję do tego, żeby silnik odrobinę przeczyścić. Nie odłączałem go od przełącznika i od kabla, nie ma sensu. Wszystko jest dobrze połączone. Wiem i tak, że ten odkurzacz działa. Po prostu najbardziej interesowało mnie, czy jest tutaj oryginalny silnik. Warto też przy okazji zajrzeć do szczotek znajdujących się w tym silniku. Szczotka w całkiem niezłym stanie. Sprawdźmy drugą. Tak samo. Tak jak wspomniałem, ta klamra trzymająca silnik jest po prostu wsuwana tutaj w te dwa miejsca mocowania na tylnej pokrywie. W ten sposób. I teraz wszystko jest z powrotem przykręcane. Wytrzepałem także worek na kurz, chociaż nie wiem, może trochę szkoda trzepać kurz pamiętający Gomułkę Chruszczowa i Kennedy'ego. Odkurzacz jest znowu gotowy do użytku. Wiem, że on działa, ale sprawdźmy na wszelki wypadek, czy nic nie rozłączyło się podczas tego krótkiego przeglądu. Dobrze, wygląda na to, że przełącznik działa.
Podłączmy go. Teraz powinien być wyłączony. Na koniec chciałbym pokazać oryginalną instrukcję obsługi do tego odkurzacza Alpha 2, którą kupiłem ostatnio oddzielnie. Tej instrukcji nie było w komplecie z tym konkretnym urządzeniem. Tutaj jest przegląd typowych akcesoriów. Są oczywiście przykłady zastosowania poszczególnych końcówek sprzedawanych razem z tym odkurzaczem. Jest przedstawiony sposób opróżniania pojemnika na kurz. Są wskazówki użytkownika i jest cała lista punktów serwisowych, punktów gwarancyjnych, w których można było ten odkurzacz oddać do naprawy w bardzo, bardzo wielu różnych miastach. Mnie na przykład osobiście interesował adres warszawski w samym centrum miasta przy ulicy Żurawiej 6/12. To jest duży powojenny budynek, chyba 6-piętrowy, który mieści szereg biur, instytucji, kancelarii, ale jestem pewien, że serwisu sprzętu AGD już od bardzo, bardzo dawna w tym miejscu nie ma. Przyniosłem jeszcze na chwilkę wspomniany wcześniej odkurzacz Alpha K2 z roku 1961, czyli prawie rówieśnika tego odkurzacza Alpha 2 z roku 1960, ponieważ dosyć ciekawe jest porównanie technicznych możliwości tych urządzeń. Spójrzmy na dane techniczne w instrukcji obsługi obydwu odkurzaczy. Przypominam, że obydwa mają oryginalne silniki. Podciśnienie w odkurzaczu Alpha 2 1000 mm słupa wody, w odkurzaczu Alpha K2 od 900 do 1100 mm słupa wody, czyli można powiedzieć identyczne. Wydajność ssania w obydwu przypadkach 70 m3 na godzinę. Moc silnika w obydwu przypadkach 250 W, moc pobierania 400 W w obydwu przypadkach. Obroty silnika także w obydwu przypadkach 15 000 obrotów na minutę. Troszeczkę inna jest waga. Ciężar tego odkurzacza bez wyposażenia 6,5 kg, ciężar tego odkurzacza bez wyposażenia 5,8, czyli niecałe 6 kg. Czyli jeżeli chodzi o odkurzanie, obydwa te urządzenia spisywały się równie dobrze i bardzo podobnie. Główna różnica polegała na tym, że odkurzacz Alpha K2 miał możliwość podłączenia sprzedawanych oddzielnie dodatkowych akcesoriów, które w założeniu konstruktorów miały mu nadać bardziej uniwersalny charakter. Można było na przykład dokupić wąż wylotowy montowany na gwint, tutaj na wylocie powietrza, i stosować ten odkurzacz na przykład jako dmuchawę, a do węża podłączać no chociażby rozpylacz płynów czy farb. Można było też podłączyć do tego odkurzacza, o tym już mówiłem i pokazywałem to w jednym z poprzednich nagrań, taką grzałkę i używać tego odkurzacza w roli suszarki do włosów. Tutaj jest przewidziane na to gniazdko elektryczne. To zresztą ilustruje jedna z fotografii tutaj w oryginalnej instrukcji do tego odkurzacza. Podobne funkcje rozpylacza czy suszarki miał także ten mały odkurzaczek Gamma 2, który wcześniej pokazywałem. W porównaniu z taką wszechstronnością odkurzaczy Alpha K2 czy Gamma 2, Alpha 2 nie oferowała żadnych cudów, niczego szczególnego nie obiecywała. To był po prostu solidny odkurzacz służący do odkurzania i nie ma tutaj możliwości podłączenia węża wylotowego. Spójrzcie, tutaj ta część bonitowej pokrywy wylotu powietrza jest po prostu na stałe zabudowana. Nie można tutaj podłączyć rozpylacza farb, płynów czy jakichś proszków. Nie ma też możliwości podłączenia suszarki do włosów. To urządzenie po prostu odkurzało. Spójrzmy jeszcze na ówczesne ceny tych odkurzaczy. One są wybite na tabliczkach znamionowych. Swoją drogą jest to rzecz dosyć charakterystyczna dla ówczesnej, odgórnie sterowanej ekonomii socjalistycznej. Tutaj na jakąkolwiek konkurencję pod względem oferowanej jakości czy cen pomiędzy prywatnymi producentami nie było miejsca.
Państwo produkowało te urządzenia i państwo sprzedawało je po ustalonej z góry cenie. Odkurzacz Alfa 2 z roku 1960 kosztował 950 zł, a odkurzacz Alfa K2 rok później sprzedawany był za 1200 zł z zestawem podstawowych akcesoriów. Oczywiście nic nam to nie powie, jeżeli nie znamy wysokości pensji w owym czasie. Sprawdziłem na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i znalazłem informację, że w roku 1960 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 1560 zł, a w roku 1961 było to 1625 zł miesięcznie, czyli te odkurzacze w swoim czasie kosztowały większą część miesięcznej wypłaty. Dla porównania dzisiaj taki odkurzacz pewnie musiałby kosztować około 4000 zł. Można więc śmiało uznać, że w latach 60. odkurzacze należały do swego rodzaju dóbr luksusowych i na pewno nie każdego było na nie stać. Inna rzecz, że jak widać wykonane zostały tak, aby funkcjonować przez długie lata, a nawet dziesięciolecia. One mają już ponad 60 lat. Dzisiaj wprawdzie nikt chyba na szczęście nie wydaje większości pensji na odkurzacz, choć na pewno takie bardzo drogie, bardzo luksusowe modele są na rynku, ale też chyba nikt nie kupuje odkurzacza z myślą, że będzie on działał przez następne kilkadziesiąt lat albo i dłużej. O tym, ile kosztowały, a przede wszystkim jak działały i czy nadal działają inne stare odkurzacze, postaram się opowiedzieć już niedługo w kolejnych nagraniach. Za dzisiaj bardzo dziękuję przede wszystkim, że udało się nam rozwiązać zagadkę tego odkurzacza. Bardzo się cieszę, że udało się w nim znaleźć oryginalny silnik typu SK5 z fabryki Fawot we Wrocławiu z roku 1960. Zobaczymy, co znajdziemy w następnych eksponatach z mojej kolekcji starych odkurzaczy. Dzięki i do zobaczenia.